Witajcie, dzisiaj będzie kolejny już mikrofon od marki Mozos na moim kanale. Co jakiś czas pojawiają się nowości i za każdym razem praktycznie te mikrofony są po prostu udane. Tak też będzie dzisiaj, posłuchacie próbek dźwięku i ocenicie sami. Cenę mikrofonu macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Dobrej jakości mikrofony w przystępnej cenie. Z tym właśnie kojarzy mi się marka Mozos, ponieważ testów mikrofonów tej marki u mnie na kanale było już sporo przez ostatnich kilka lat. Jest z czym porównać. Dzisiaj będzie to mikrofon Mozos M-Kit Studio Pro. Prosta konstrukcja, bez ramienia, ale z dość funkcjonalnym statywem, podstawką. Gdybyście chcieli rozszerzyć funkcjonalność, to ten mikrofon też pasuje do ramion. Można to sobie dokupić i spersonalizować. Jest to mikrofon dynamiczny o charakterystyce kardioidalnej, a próbkowanie to 192 kHz przy jakości 24 bitów. Odnośnie czułości i tak dalej, parametry to jedno, sprawdzimy to po prostu w teście praktycznym już za kilka minut. Teraz chciałem Wam jeszcze tylko pokazać, co jest w zestawie i jak to wygląda, jak jest wykonane. Nie zabrakło prostej instrukcji obsługi. Mamy przewód typu XLR, czyli jeśli macie jakiś interfejs audio, no to możemy przechwytywać dźwięk przy pomocy tego właśnie przewodu, którego długość to aż 2 metry, więc sporo. Natomiast podstawową metodą łączności jest kabel USB typu C, gdzie mamy taki adapterek. Tu jest duże USB, a możemy przejść na C, na przykład, żeby podłączyć do telefonu, czy do obudowy, która ma USB typu C. I ten kabel również ma 2 metry. I teraz tak, widzimy masywną podstawę. Jest to po prostu solidny kawałek stali, od spodu 3 pianki, takie antypoślizgowe. I żeby sobie na przykład jakiś rys na blacie nie porobić, mamy do tego taki element, jest też logo i tutaj mamy element, który możemy sobie rozsunąć. Zaraz Wam to zademonstruję, ale zobaczmy jeszcze sam mikrofon, który tutaj na tym elemencie można obracać. Mamy filtr przeciwwybuchowym głoską, tak wygląda sama góra mikrofonu, pod spodem kapsuła, tutaj metalowa siatka. Mamy też elementy dotykowe do sterowania, wyłącznik mikrofonu, regulacja czułości, regulacja odsłuchu, logo marki. Tutaj również. No i od tyłu wygląda to tak. Mamy XLR, mamy USB typu C i mamy gniazdo mini jack 3,5 mm, żeby podpiąć sobie słuchawki do monitoringu. Ale korzystając poprzez USB robi się nam z tego też taka prosta karta dźwiękowa, czyli możemy sobie odsłuchiwać poprzez to gniazdo na słuchawkach czy na głośniczkach jakiś dźwięk z komputera. No i teraz pozostało nakręcić sam mikrofon i powiem Wam, że na ogół te podstawki, co dostajemy, są bardzo małe, a tutaj sam ten mikrofon jest na takiej przyzwoitej wysokości. Jeśli to sobie postawimy na blacie, no to jest tak, powiedzmy, już na wysokości ust, a nie gdzieś tutaj, jak to bywa w niektórych mikrofonach, więc jest już na plus i w tym momencie, jak zrobimy sobie w ten sposób, to od blatu mamy 34 cm do środka mikrofonu, ale to nie wszystko, ponieważ możemy sobie poluzować tą nakrętkę i wysunąć jeszcze naprawdę znacznie ten mikrofon i wtedy środek mikrofonu już Wam pokazuję, znajduje się na 45 cm około, no tak 44,5, więc mamy naprawdę duży zapas w porównaniu z innymi mikrofonami tego typu, gdzie dostajemy jakiś tam mini statywik, gdzie na przykład jest taki, no to nic się z tym nie da zrobić. Ja często do testów musiałem podstawiać jakiś karton albo montować na ramieniu takie mikrofony, żeby to porządnie przetestować. No tutaj nie muszę, ponieważ ten element jest bardzo praktyczny. Mikrofon sobie dogniemy, z tyłu sobie ładnie podepniemy, więc pod tym względem naprawdę ok. A teraz zapraszam na próbkę jakości dźwięku. Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko, X4 Race, ręczne hamulce do kierownic. Linki do oferty w opisie filmu. Ok, możemy teraz przetestować ten mikrofon. W tej chwili jest on jeszcze dość daleko. Natomiast założyłem sobie słuchawki, żeby mieć odsłuch i powiem Wam, że działa to ok. Sprawdzę jeszcze w systemie, czy wszystko jest tutaj ustawione tak jak trzeba. Tak, jest M-Kit Studio Pro, 100% czułości. Tutaj na panelu też sobie ustawiłem na 100%. Po prostu się przeklikujemy na ikonkę i minusem, plusem możemy sobie zmieniać na przykład poziom monitoringu, czułość mikrofonu i jedno pyknięcie wyłącza tam mikrofon. Odpalamy Audacity i przechwycimy pierwszą próbkę poprzez USB. Ok, przesunąłem sobie troszeczkę mikrofon i możemy zacząć pierwszą próbkę nagrywaną z około 15 cm.
Powiem Wam, że jeśli chodzi o głośność tego dźwięku, nie jest źle, ale mógłby być jeszcze troszeczkę bliżej, więc za chwilę taki eksperyment zrobimy. Ok, w tej chwili mówię z dużo mniejszej odległości i ta jakość dźwięku powinna być już lepsza, dźwięk powinien być głośniejszy, bardziej wyraźny, natomiast jak jest z jakością dźwięku z wybuchowymi głoskami, to sobie tutaj wyciągnijcie wnioski. Ok, najlepsze efekty możemy osiągnąć będąc najbliżej mikrofonu, wtedy jakość dźwięku będzie najbardziej wyrazista. Natomiast zróbmy sobie jeszcze test z zakłóceniami w tle. Ok, włączyłem dość uporczywy dźwięk odkurzacza. No i możecie w tej chwili stwierdzić, jak ten odkurzacz będzie słyszalny na nagraniu. Oczywiście im bardziej się przysunę, tym to, co jest w tle, będzie mniej zauważalne. Natomiast typowo ten mikrofon żadnej technologii odszumiania nie posiada, ale możecie sobie posłuchać, jak ta próbka wypada, jeśli są tak głośne hałasy w tle. Dla przykładu, tak to brzmi z mojego mikrofonu krawatowego, a tak to brzmi ponownie z mikrofonu Mozos M-Kit Pro. Ok, tę jedną próbkę mamy nagraną. Ja teraz zrobię coś innego. Przełączę ten mikrofon w tryb XLR, czyli tak, wyjmę wtyczkę zasilającą, a zasilę sobie interfejs audio i do niego podłączymy przewód XLR, który jest w zestawie, a także do mikrofonu. Jakość dźwięku oczywiście może być inna, ponieważ przez USB mieliśmy dźwięk typowo cyfrowy, a przez XLR będzie dźwięk analogowy, tak więc instaluję wtyczkę. Dobra, do mikrofonu weszło, teraz do interfejsu audio. Ok, teraz interfejs jeszcze do komputera, żeby mógł sobie tą próbkę przechwycić i zaraz będziemy sprawdzać. No dobrze, możemy w takim razie nagrywać. W tej chwili mamy próbkę poprzez XLR, czyli analogowo, natomiast żeby skorzystać z tej opcji, no, poza kablem, który jest w zestawie, musicie mieć jakiś interfejs audio, który tutaj umożliwia dużo różnych rzeczy. Chociażby możemy sobie regulować czułość mikrofonu. Możemy włączyć dodatkowe funkcje, chociażby jak Noise Reducer. Mam także tutaj możliwość włączenia echa, wyregulowania głośności odsłuchu na słuchawkach, ale przy okazji taki interfejs daje chociażby możliwość zmiany głosu czy redukcji zakłóceń. Włączę ponownie ten odkurzacz. Tak to brzmi z mojego mikrofonu krawatowego. Tak to brzmi poprzez XLR bez redukcji hałasów, a jak włączę Noise Reducer, to wtedy będzie to coś w tym stylu. Ok, drugi tryb wyciszania. No i wyłączone. Więc stwierdźcie, czy była jakaś różnica w tym odkurzaczu w tle. A pokazuję Wam to dlatego, że taki mikrofon sam w sobie jest już funkcjonalnym urządzeniem, natomiast tą funkcjonalność możemy jakby nie było rozszerzyć chociażby przez taki interfejs, ponieważ mamy to gniazdo XLR, więc można z tego skorzystać. Ok, tak więc mieliście kilka próbek w różnych warunkach przez różne złącza. Mam nadzieję, że ten test ułatwi Wam wybór, czy ten mikrofon spełni Wasze oczekiwania, czy nie. Podsumowując, kolejny mikrofon od marki Mozos, który po prostu robi robotę. Nie jest przesadnie drogi, korzysta się z niego w prosty sposób, jakość dźwięku jest naprawdę przyzwoita. No i zbliżając się do końca, pamiętajcie, że ceny tego gadżetu macie w linkach w opisie filmu. Będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, udostępnienie filmu, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej jakości dźwięku i ogólnie o tym urządzeniu. No i warto subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.